the battle to them. Siema widzowie, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Hell KVK, Big KVK, jak to już nieraz opowiadałem wam o tym KVK. Nie będę ukrywał, śledziłem go wczoraj nawet będąc w pracy chwilkę, ale dzisiaj poza tym Big Hell KVK też porozmawiamy sobie o KVK 1818 2732, co tam też u nich się dzieje. Oni tam akurat są w trakcie walk o pas 7, Kickstarter mają chyba w weekend. No a tutaj 1.960 razem z 1.093. No, stara się jak może. Zaraz zobaczycie na mapce, jak to wygląda. Tutaj, gdzie mamy różowy, to mamy 2.377. Tutaj mamy GT, które wpuściło tutaj G3 Królestwa, to powiedzmy troszeczkę mniejsze, wpuścili od tej strony, żeby weszli. Zresztą widzicie, że to oni całą dostali tę środkową wersję. Tutaj 1.365 jakby przebiło się swoimi flagami w tą stronę, żeby tutaj też być tego blisko Ziga. No 2.377 jest jakby troszeczkę tak odcięte od Ziga, no ale to ze względu na to, że 1.365 pewnie się skupiło bardziej na budowaniu i tu zabezpieczaniu tej strefy szybciej może się budowali, a 2.377 się ogólnie zajmowało GT. Wiecie, GT też jest jakby tak powiedzieć odcięte. Z drugiej strony no mamy 1.093, który się, można powiedzieć, że całym, nie tylko 1.365 zajmuje, ale też zajmuje się 2.975, 16.06, więc oni tutaj strasznie po tej stronie, wiem, że są duże walki, też wiadomo G3 im pomaga. No i tutaj, zobaczcie sobie sekundkę. Jak to wygląda w sumie od 18 godzin, jak tam walczą 2000 zawodników, więc wiecie, pełno pilotów też. Wczoraj też były długie walki, jak w ogóle wczoraj to była jakaś bitwa inżynierów postawionych przy rzeczce i oni się gdzieś tutaj bili. To nie mam akurat z tego tutaj gdzieś screena, zaraz wam powiem czy mam, bo wiem, że ktoś mi wysyłał takiego screena. I to było coś właśnie związane z tym, że bitwa, zaraz zobaczę czy to znajdę. Mam tylko screena od Mr. Siege'a, który wysłał, jak oni się ustawiali na cypelku, żeby się bić jakby tak z daleka, nie? No ogólnie tutaj widziałem dzisiaj rano, że dwie flagi GT spaliło. 2.377, zresztą tu mamy już jakby tak powiedzieć taką przerwę. Tu widzę, że kolejna się pali. Tu też, czyli to są kolejne dwie, które się tutaj palą, czyli są jakby tak zaczynają się za GT brać. GT buduje oczywiście backup flagi, widzimy tu z tyłu. Tu widzę, że GT już jakiegoś pusha robi. Może chcą tym razem zaatakować tu, to tutaj flaga. A to jest flaga budowana GT, czyli jak tutaj pewnie spali, no to budują, żeby dostać się do tej strefy też, G77. Tutaj wiem, że G3 na razie jakoś chyba dużo nie walczyło po tej stronie z 16, tak? Tutaj, przepraszam. Z 1.365. Tutaj też mieli troszeczkę, wiecie, to inaczej wygląda, bo tu jest ta woda, no oni muszą przez te mostki przechodzić. Wiem, że tutaj było w miarę spokojnie, ale już gdzie macie tą strefę po tej stronie, to tutaj było no już dużo ciekawych walk. Wczoraj rozmawiałem z osobami, które tam grają na tym KVK, ale nie będę zdradzał ników, nie ma sensu. Niektórzy powiedzieli, że tam rzeczywiście tak te walki wyglądają, że jak masz powyżej 50% raportu, czy tam nawet jak będziesz miał 100%, to naprawdę musisz się cieszyć z tych raportów. Bo to bardzo mocne tu konta są, to są ludzie, którzy mają wszyscy max techa, wiecie, no to jest inna liga. Tutaj widzimy, że 9.3 miał spaloną flagę, ale też tutaj widzimy, że 16.06 też miało spaloną flagę, teraz są w trakcie regeneracji, więc znowu będzie jakieś przepychanie. O, tutaj widzę, że też regenerują sobie tą flagę, czyli flaga, która jakby tak powiedzieć była blisko tutaj G3. Tutaj widzę podstawione też, żeby czasem ktoś tam nie właził. O, tutaj widzicie, że wojna Siege, Luna 1473 to się bije z jakimś Ranger Rudiem. No i Luna wróciła
Więc tutaj, no, KVK bardzo mocne, no, nie będę ukrywał, że nie. Tutaj jak zobaczycie, że niektóre też flagi są z 2975 postawione, w sensie nieaktywne, też już coś się regeneruje, czyli to będzie długie KVK, to nie będzie KVK 1-2 dniowe w Kingslandzie, to będzie bardzo długie KVK, tu macie bardzo dużo silników. To jest naprawdę, żeby pobić format tego KVK, tego jak tutaj są te walki robione i jak to taktycznie wszystko tu jest rozwikłane, no to wiecie, no to jest masakra. Wiem, że na przykład gość z 2377, chyba Mr. Hope, jeżeli brakowało ci TH, nie, no to on wysyłał ci kwity, nie, i wtedy po prostu maksowałeś TH. Po prostu dbali o każde detale, żeby w to KVK wygrać. To będzie bardzo mocne KVK i potem KVK pewnie też dużo tematów się wyłoni, takich jak ludzie będą chcieli pewnie migrować z różnych tych królestw tego KVK lub też przychodzić. Też będzie pewnie dużo tematów sprzedaży kont, bo to tak przeważnie jest, że potem jest wysyp tego po jakichś większych KVK. Ludzie po prostu mają dość. KVK są ciężkie, nie, naprawdę. O, tutaj mamy dziewczynę, która też tutaj widzimy gdzieś gra. Chyba, że to jest oczywiście jakiś fake, bo też już takie tematy już były, gdzie fejki wrzucali swoje. Więc no, KVK bez dwóch zdań daje nam dużo emocji. Wczoraj chyba w pierwszych godzinach nie dało się chyba zalogować, zobaczyć jak to tam wygląda, bo wywalało nam. Wiem, że potem już normalnie można było się zalogować, ale to są jedni z lepszych graczy w Rise of Kingdoms w tym KVK, więc tutaj wiecie, tutaj nie ma lipy, tu po prostu jest walka na całego. Wczoraj chyba widziałem chwilę streama Chizgula na YouTubie, też oglądałem na Twitchu i tam no ewidentnie coś nie leżało, ewidentnie coś średnio się działo, bo jak widziałem, o tutaj mamy fajcik, o jak widzicie wieżyczki rozstawione. Z 2377, tu dwa bale się mierzą sobie z 1960 i 2377. No i wieżyczki, które no biją z tyłu. No te wieżyczki potrafią robić robotę, nie? Jeszcze złoty gear. To. Wiem, że na jakiś jedny z KVK, chyba na tam gdzie gra 272 z 18, to wiem, że oni tam na przykład mieli jakiegoś gościa, Ugiman chyba się nazywa, który na złotym girze z Gaia, z Gonzalo potrafił na altarze kręcić po 5-6 koła jakby kapeków w raportach i to jest mega cyfra. No, tym bardziej na tych. No tak widzicie tutaj GT próbował jakiegoś pusza, ale chyba nie wiem czy akurat wygrałem, tu akurat nie widzę jaka jest ilość. No chociaż na początku widzieliśmy, że więcej duszków idzie szło z GT. Teraz znowu z 2377 bardzo dużo idzie. No ale tutaj też mają, wiecie, troszeczkę przewagę w terenie. No Orlan taki jest, dlatego ja nie lubię grać Orlana. No samo to, że wiecie, te rzeczki czasem przeszkadzają w walce. O tutaj widzicie, że też rozstawione z 2377. I co 2377? Chyba 2377 przegrywa bala tutaj w tym momencie, bo widzę, że się cofają. O, raczej przegrywają bala, czy 1.960 ich tutaj to przycisnęło. A dla tych panów to jest nabijanie freak KP. Dlatego w ostatnim czasie te wieżyczki są dość tak ważne. Na Imperiach wiadomo, nie wiem jak wiecie, jak nie niższych seedach, no bo to jest fajne jak macie duże bale, nie? I te wieżyczki robią kapeki, no trzeba mieć bardzo duży kontrol, no bo jeżeli na przykład masz 5 marszy tak jak ja i chciałbym zrobić 6 marsz inżynierii i puścić gdzieś go tam za plecami, żeby, ale to też muszę mieć jakąś kontrolę nad tym wszystkim, nie? Tym bardziej, że wiecie, że na 5 marszy jak ja latam, no to ja tam gram back to back i atakuję, wracam, atakuję, ładuję przez cały czas umiejkę, żeby po prostu jak najlepsze raporty robić DKP i długo trzymać się w walce. A tutaj w tym momencie też musiałbym jakoś oddzielnie sobie obindować chyba wieżyczki i mieć tutaj jakby tak powiedzieć na oddzielnych obindowaniu, żeby po prostu mieć na nią też kontrolę. Ale robienie 6 marsza nie wiem, czy akurat w moim wypadku jest dobre. Zobaczymy, co przyniosą wakacje też, jeżeli chodzi o content i jak tam będzie to wszystko wyglądać. Ale nie będę ukrywał. No, ja uważam dalej, tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, że inżynieria dla graczy, którzy są free to play, low spender, nie mają jakichś tam dużych pieniążków, jest chyba adekwatna dla tej gry, bo mogą gdzieś tam się rozstawić i zrobić te wymagania DKP, KP
I no, inżyniera, mi się zdaje, że Leeds wymyśliła właśnie dla takich graczy, nie? No i tutaj chcieli wygrać bala, żeby flagę chyba już tutaj palić jakąś, nie? Tak, dokładnie. Tu mamy Gorgo z Hero. A, oni idą, widzicie, Rally plus od razu Swar. Nie pierdzielą się w akcji. Wczoraj to samo chyba widziałem, jak 1365 robiło na fladze GT. No, to szybki szpil, panowie i panie. Byleby wypchać, byleby puścić rally do tego, zrobić counter. Zresztą to oni tutaj już widzę, a ta flaga się już któryś raz, więc o, tutaj zaczynają mocno GT napierać. Nie GT, tylko GV zaczyna dostawać mocniej, a GT faktycznie zaczyna mocniej napierać, nie? No jest tu ciekawie, nie będę ukrywał, że nie jest tu ciekawie. Ja powiem wam ogólnie, jak obserwuję to KVK, jak i z jednej i z drugiej strony, dla mnie tu wygranym tego KVK jest 1.093. Już w tym momencie mogę powiedzieć, że dla mnie oni są wygrani, bo to co oni robili w Z5, gdzie wiemy, że tu i tu jest piloting, czyli wspierają się, tak, GT. Nie wiem, czy tam na 1.09 czy 1.960 też coś takie jest, pewnie jest. Ale na 2.377 i 1.606 i 2.975 wiem, że się wspierali, jeżeli chodzi o pilotowanie kont gracze. Więc zresztą to nawet nie jest żadną tajemnicą, bo było to pisane. Więc jestem pewny, że coś takiego miało miejsce. I naprawdę to robi różnicę, takie wsparcia. A 1.093 tam się twardo trzymało, walczyło dalej w tej Z5, potem chodzili do kolejnych stref. Naprawdę bardzo dobrze im wychodziły te wszystkie strefy. Są tak, widzicie, tutaj po mapie oni, kurde, 365 zostali strasznie wypchani. Do tego tutaj macie królestwa, które są, jakby tak powiedzieć, tutaj już mieli wsparcie, nie? No bo tutaj 1.365 dostawało też wsparcie z tego G3, co są nad nimi, no ale jednak 2.975, 1.606 są naprawdę mocnymi KD. Ja uważam, że to KVK akurat zostało dobre wybrane, ten matchmaking akurat tu w jakiś sposób mi się zdaje, że jednak trafił, bo po grudniu mieliśmy bardzo dużo KVK, gdzie ludzie ten matchmaking olewali i mówili, to jest dramat, nie chcemy tego grać i w ogóle po co to zostało wymyślone itp. itd. Nie? Niestety takie sytuacje były, więc no... A teraz mi się zdaje, że jest to dużo lepiej rozwiązane. Albo po prostu grali jakiegoś update'a, no ale po prostu i to dobieranie wyszło po tych dwóch failowych dobieraniach. Nie wiem, ciężko mi jest opisać jak to wyszło, no ale naprawdę to HLKVK jest naprawdę mocne, nie? Przejdźmy sobie może teraz do 18-18 i tam do ich pasa 7 i tam gdzie gramy, tam gdzie gra 2.7 czy 2 Polskie Królestwo. Wiem, że tutaj mieli taką, tutaj troszeczkę zmienili taktykę, wiem, że tutaj WW, czyli 2.7.2 poszło walczyć na górę do ziemi, żeby pomagać im w tych walkach. Widzę, że potem jak pas przyjęło 2.2.9.8, to tamtej pory i cała koalicja ogólnie, no to oni tutaj trzymają to dość mocno. No ale tu są akurat ogień jest bardzo mocny moim zdaniem, więc tutaj będzie ciekawie. No ale jest wspierany przez 2.7 czy 2. Tutaj znowu na dole też trzymają pasa panowie z wody. Wiatr tego widzę nie odbija. Przypuszczam, że 18-18 jakoś tego bardzo im forsuje. Tym bardziej, że oni walczą chyba tu i tu, nie? Tutaj widzę, że 2.4.0.5 im pomaga. Tu można powiedzieć, że grają 3 KD VS2, a tam u góry walczą 4 KD VS3. Tak można powiedzieć. No, jeżeli chodzi o kadeki, tak, bo trzymamy w ziemi i tutaj mamy WW do tego, chociaż też jest postawione forteca 18-18. Może też tutaj wysyłają jakiś tam mocniejszy gracz do wsparcia, do Opena. Lub też może do rally. No, ale wygląda to dużo fajnie, nie? Jak tak sobie popatrzymy. Do rally akurat nie, ale do Opena na pewno. Więc na pewno to wygląda nieźle. Zobaczymy, jakieś tam raporty mi chyba wysłali na ziomeczkach. Tu mamy chyba FK. Dzisiaj? To jest dzisiaj? Nie, wczoraj, 22. FK robił rally komuś tam na miasto. Przepraszam. Na FK Garnizon robi rally Attila Stypio.
No i tutaj Lapu Lapu Herakliusz. Aha, czyli nie, na jego zamek, bo to Lapu Lapu Herakliusz FK wytrzymał. Tak to wygląda, że to zamek był. Ale raport na plus. Okazatowskiego z innego KVK. Tu mamy Arwixa z 1818. O, to było jakieś duże rally. Wow! Trochę dość podobne do tego raportu, który widzieliśmy ostatnio na 3080. A tyle Subota jest to pokonany przez Eleonorę i Flawiusza. Pewnie tam też były jakieś counter rally. No oczywiście Karol Młot Attila był counter rally. Były Swarmy, więc... No ale i tak, słuchajcie, no raport na plus, nie? Też wygląda naprawdę to nieźle. Attila Subotej, nie? No, tym bardziej jak ktoś stał na bramę Eleonorę z Flawiuszem, więc to nie jest jakiś top, wiecie, garnizon, nie? Drugi. To jest ten sam. Nie, ten sam. Efus i Seba wysłali te same. Tutaj mamy już jakiegoś Arwixa. Też Attila Suboty, ale też Defend. No, ale tutaj pewnie no, poszedł Swarm. Też. Chyba tutaj więcej już takich tam raportów nie ma. Wiem, że pisało parę osób do mnie właśnie a propos pilotowania. Na różny KD. Już teraz mógł powiedzieć ofen, żeby pomagać, ale ja teraz mam taki okres, że po prostu pracowałem, nie mogłem pilotować, więc nie miałem jak pomóc. Niestety. Tak. Więc też ciężko było to jakby tak wesprzeć, jakby tak powiedzieć, któreś KD w pilotowaniu. Więc no szkoda trochę, no ale wiecie, czasem są inne rzeczy w życiu, tym bardziej, że tak samo będzie w sumie w weekend, kiedy będzie otwierany Kingsland na 2.7 czy 2. I nie wiem, myślałem, że może tam w niedzielę uda zrobić jakiegoś live'a, jeżeli będą walczyć 2 dni w Kingslandzie. Jakby się udało na jakimś koncie tam zagrać albo coś, no to w sumie chęcią tam popykam. Ale zobaczę, pewnie dostanę jakąś informację od chłopaków albo... Bo tam na Helka VK nie liczę, że się dostanę, żeby coś tam popilotować. Nawet tam wiem, że tam ode mnie 2 ziomków, co gra. Jeden tam mam takiego Wietnamczyka, który ze mną kiedyś grał na 2755. I tam mam jeszcze takiego jednego znajomego, który kiedyś grał na 3090, ale oni chyba tam mają jakichś swoich pilotów, więc nawet tam się, jakby tak powiedzieć, to nie dopytuję, czy potrzebują wsparcia, czy coś tego typu. Ale miłoby zrobić takiego KD content, nie? RKVK content na żywo, gdzie walczysz, nie? Z dobrym girem. No ale wiecie jak jest. O, tutaj widzę, że 18 fortec zostało spalone. Wow. Coś nowego. A pewnie walczy bardziej tam na górze. Chociaż wiecie, ten pas 7 jest tylko po to, żeby tak powalczyć, żeby być tam w tym obiegu walki. Przepchać się, porobić deady. Kingsland jest najważniejszy. Tam będzie jazda bez trzymanki i widzę, że tutaj będzie WW się budowało, że tu 18 będzie chciało stopować lewą stronę. Tutaj agresywnie nie ma, to też pójdą do środka, tu strona ziemi też. Ale tu nie będę ukrywał, 18 ma bardzo ciężkie KVK, zresztą 2.7 czy 2, które jest z nimi i sobie chyba tam po jakichś strefach miał chyba jeden z gorszych wyników. No to no, to jest bardzo ciężkie KVK. Tu woda może liczyć na wielkie wsparcie ognia, więc tu może być tak, że no po prostu między ogniem a wodą się rozstrzygnie, chyba że naprawdę 18 jest tak mocna i będzie miał taką mocną aktywność, że dadzą radę w Kingslandzie. Bo ziemia wiemy, że tam nie jest jakaś bardzo mocna, więc chociaż w zonie 5 dość długo się trzymali, nie powiem. Dłużej chyba wytrzymali oni niż woda przeciwko wiatrowi, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w sobotę. Jak się uda, to jakąś niedzielę po prostu zrobię z tego streama, live'a i sobie pogadamy też o tym, bo pewnie 1.9, no i też możemy pewnie wejść na 1.960 i 2.377, bo tam obstawiam, że kawał się do niedzieli nie skończy. Nie chce mi się wierzyć, że do niedzieli oni to skończą, nie? No chyba, że rzeczywiście coś tam będzie, wykrzaczy się bardzo mocno. Więc co, tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że lajkujemy, komentujemy i pchamy to przez cały czas do przodu. Dziękuję wam. Trzymajcie się, do zobaczyska. Elo.